Wyjdź z mojej przestrzeni, szczeniaku! Gaja Kona. Jej rzeki są zatruwane, jej lasy giną, a zwierzęta znikają w ciszy. Żmij, który miał być strażnikiem równowagi, zatracił się w szaleństwie i rozkładzie. Znalazł sobie sługi, ludzi o kamiennych sercach i głodnych duszach, którzy nazywają swoje dzieła postępem. Wilkołaki, dzieci Gai, miały być jej pazurami, jej gniewem, ale bracia obrócili się przeciwko sobie, poddali się, znikają jeden po drugim. Ale duchy jeszcze nie umarły. Jeden z nich, biały mustang, został rozbity, rozerwany na strzępy w ogniu zdrady i gniewu, a jednak wciąż woła. Woła przez sny, przez mgłę, przez gnijące drewno i cuchnące dymem miasta. Woła do garu, których drogi splotły się z krwią i przeznaczeniem, którzy podążają za tym głosem. Każdy z nich niesie swoje własne blizny, swoje sekrety, swoje winy, ale tylko razem mogą odzyskać to, co utracone, albo spalić wszystko w ostatnim akcie gniewu. To ci, którzy słyszą jej krzyk, ci, którzy powstaną, ruszą w drogę pełną bólu, gniewu i zdrady, ale być może właśnie tam, wśród popiołów, zapłonie iskra nadziei. Jesteście garu. Jesteście wilkołakami. Na północy Stanów Zjednoczonych, w stanie Maine. Niektórzy z was siedzą tam od dłuższego czasu, ukrywając się albo próbując odnaleźć coś, czego dawno oprócz gniewu nie czuł. Niektórzy ruszyli tam pod wpływem wizji albo za głosem Gai. Coś kazało wam ruszyć do Milton, do Kernu, który tam niedaleko się znajduje. Samo Milton jest niewielkim miasteczkiem w dolinie i gdy spojrzeliście, znacie to miejsce, gdy spojrzeliście na tą dolinę, zobaczyliście nieprzyjemny widok cywilizacji i tego, jak miasto z 6 000 mieszkańców rozpanoszyło się w tej dolinie i utworzyło taki strup, taką ranę w Gai, która dymi. Widzicie miasteczko, widać gdzieś budynki, jednorodzinne domy, a pośrodku tego wszystkiego fabrykę. Nie wiecie, ty wiesz, że to fabryka, wy wiecie, że to fabryka papieru, ale wy widzicie tylko kominy i dym szary. Fabryka umiejscowiona jest na takiej niewielkiej półwyspie otoczonej z 3 stron brudną, żółtą rzeką. Ale temu wszystkiemu jednak przyświeca ładny widok takiego otuliny ze śniegu. Jest zimno, północ. Lód próbuje zabrać tą bystrą rzekę, skuć ją, ale nie udaje się. Woda musi być cieplejsza, przez co zapewne nie ma żadnych ryb. Czujesz zapach smrodu, który stamtąd się dobywa. Do Kernu jest niedaleko. Każdy z was podąża inną drogą. Jedziesz samochodem. Wiesz, że spotkanie miało być wieczorem. W sumie już jesteś spóźniony. Twój klub motocyklistów właśnie bierze ostatni zakręt
przed zatrzymaniem się. Oni ruszą dalej do miasta, ale ty ruszysz swoją drogą przez las prosto do tego Kernu. Wizje i sny was tam przywołują. Wysiadłeś z potężnej ciężarówki, która wiozła wielkie bele drewna. Nieprzyjemny kierowca, śmierdzący tłuszczem, z gruby spaślak próbował wcisnąć ci swoją obrzydliwą kanapkę. I chwalący to, że właśnie robi kolejny transport z wyciętym, z ranną gają na pacę. Ale jechał do Milton. Była okazja. Właśnie wysiadłeś i poczułeś świeży zapach lasu, śniegu i nagle coś się stało. Ale kiedy kamera się oddala, pokazuje wasze postacie. Pokazuje ciebie, jak idziesz przez las. Tak naprawdę kogo pokazuje? Kogo widzimy? Natalio. Kroczę cicho, uważnie się rozglądając. Moje krótkie, szare włosy powiewają w chłodnym wietrze wieczoru. Moja skóra jest śniada, prawie jak u Indianina, ale ma trochę inny odcień, taki bardziej ziemisty. Mam bardzo ciemne oczy, aż prawie przypominają te oczy, które miałam kiedyś. Najbliżej mi zostało z tej mojej poprzedniej postaci. Mam na sobie jakieś ciuchy dobrane losowo, trochę z tego, co było akurat w Kernie. Poza bluzą, którą mam, należała do łowcy, który uczestniczył w polowaniu na moją rodzinę. Pachnie jeszcze nim i pachnie matką, więc ją zachowałam. Okej. A ty, Maćku? Jak wysiadłeś z tira? Idziesz przez las, zostawiając w zaspach śnieżnych ślady. Ślady, które zmieniają się z ludzkich na psie albo wilcze. I faktycznie widać biegnącego w stronę miasta takim krótkim truchtem owczarka australijskiego, dużego, przerośniętego, zmierzwionego, ale jednak to nie jest wilk, bowiem moja forma lupusa jest łagodna. I zbliżenie kamery pokazuje heterochromię, jedno brązowe i jedno niebieskie oko. Rozglądasz się czujnie, niuchasz zapachy. Widzisz, że niewielki, gdzieś spod śniegu wystaje niewielki pyszczek, chyba lisa. Woli wyczuć cię, a dlatego woli się za bardzo nie wychylać. Próbuję odnaleźć ślady Kernu, zarówno te fizyczne, jak i te duchowe. Zdajesz sobie sprawę, że bariera, którą twój wzrok jest w stanie przeniknąć, barierę umbry, pokazuje ci obrazy, które niepokoją cię. Niepokój duchów jest bardzo intensywny. Są rozbiegane, niektóre z nich wydają się, że uciekają. Niektóre z nich biegną gdzieś, jakby się czegoś bały. Te obrazy mieszają się z drzewami i z widokiem umbry, która ma swoje jakby odkręcone, złe, lustrzane odbicie. Te drzewa niestety są chore. Ale twój klub właśnie odjeżdża. Zostawił cię. Twój brat, Szufla, machnął ręką i wszyscy, cała pozostała szóstka klubowiczów na swoich Harley'ach odjechała. Zostałaś sama. Kamera pokazuje ścianę lasu, na tle której stoi twoja sylwetka. No właśnie, kogo oglądamy, kogo widzimy? Stoję jeszcze siedzę na motocyklu, patrzę za odjeżdżającymi przyjaciółmi, rodziną. Właściwie to jest rodzina. Widać z daleka kask, który jest jadowicie zielony, a spod nich wypływa burza bardzo jasnych, tlenionych włosów. Jeszcze chwilę patrzę na odjeżdżającą rodzinę i obiera szlak na północ. Odjeżdżając widać muskularne ciało, które spina się, żeby ruszyć motor.
widać skórzaną kurtę z głową meduzy na plecach. I uważny obserwator zauważyłby też spojrzenie. Raczej pełne nadziei. I rusza przed siebie. Śnieg skrzypi pod twoimi nogami, a nagle zaczęło trochę padać. Włączyłeś wycieraczki. Twój pick-up na wybojach radzi sobie doskonale. Kamera pokazuje go trochę z góry. Widać, że zapaliłeś światło, już jest wieczorowa pora. Śnieg zaczął padać. Ta droga leśna prowadząca do Cairnu nie bezpośrednio, trzeba później wysiąść i przejść jeszcze jakiś kilometr. Znasz doskonale tę drogę, chociaż dawno tam nie byłeś. Cairn Białego Strumienia, tak się nazywa. Kamera, pokazując samochód, który na wertepach jedzie, oddala się, pokazuje cię z boku, następnie przesuwa się naprzód i wnika do środka przez szybę. Właśnie, czy leci muzyka? Leci country. Lubisz country. Typowe, ale nie dla tego regionu, ale ty lubisz country. I kogo ukazuje nam? Kogo widzimy? Widzimy mężczyznę o dosyć bladej cerze, z długimi włosami trochę padającymi na twarz. Tutaj jedzie, co rusz je odsłania i dmucha, żeby nie zasłaniały mu całkowicie widoku. Ubrany jest w koszulę, gdzie sterczy notatnik i kilka długopisów. Ma również na sobie czarny, długi płaszcz, którym podróżuje, bo jest zimno, chroni go przed deszczem i w różnych ciemnych alejkach też się przydaje do ukrycia się. Mężczyzna ma atrakcyjne rysy twarzy, mógłby być jakąś gwiazdą filmową, co najmniej. I widać na jego twarzy, pomimo zmęczenia i kilku kropel krwi z sekcji, z kostnicy, którą jakiś czas temu właśnie się zajmował, widać uśmieszek ulgi, że jest poza miastem, jest z dala od ludzi, jest przy Gai bliżej. Dokładnie. Noc jest zimna i cicha. Gwiazdy nad stanem Maine zdają się ostrzejsze niż gdziekolwiek indziej, a księżyc, wasza, twoja latarnia, unosi się nad zamarzniętym lasem. Kroczysz samotnie, lecz wiesz, że inni, podobni tobie, podążają własnymi ścieżkami ku temu samemu miejscu. Wyczuwasz, że nie jesteś sama. To nie przypadek. Duchy cię przeprowadziły do tego miejsca. Przez całą drogę powędrowałaś w to, co tutaj robisz. Czemu z Alaski aż przybyłaś całą drogę, taką odległą? Jaki tego jest cel? Nagle ziemia drży. Kiedy się zatrzymałeś, wysiadłeś z samochodu i wiesz, że ten kilometr trzeba przejść. Jakby ziemia zadrżała, jakby coś stąpało ciężkiego. Opowieść z bajek i legend, albo z filmów, że idzie gigant, albo dinozaur i ta szklanka, wiecie, tam się porusza. Takie macie wrażenie. Na granicy świętego miejsca rozciąga się cienka, lśniąca jak szkło membrana. Zdajesz sobie sprawę, że to bariera Umbry. Powietrze gęstnieje, a wokół bariery, która zaczyna migotać i która nagle pęka. Z głośnym trzaskiem. Z Umbry wydzierają się duchy. Poszarpane, zniekształcone, jakby utkane z popiołu i rdzy. Rozpoznajecie zjawy gnijących drzew, zatrutych ryb, owadów o ciałach ze szkła i metalu. Ich wycie jest pełne bólu, furii, jakby ktoś popchnął je do ataku wbrew ich naturze. Ruszyły prosto w kierunku Cairnu. Jeden z duchów przypomina jelenia z pękniętym kręgosłupem, z którego ciała sypią się iskry. Inny kruk o owianych skrzydłach, który trzepocze ciężko, jakby chciał się uwolnić z niewidzialnych więzów. Jako watacha. Czujecie instynktownie, że nie jest to zwykły napad. Duchy się czegoś boją, a może uciekają przed czymś gorszym, a Cairn stanął na ich drodze. Las odpowiada gniewem, powietrze drży, drzewa skrzypią, a duchy zaczynają jęczeć. Czujecie to we krwi, to profanacja, to atak na Gaję. I wtedy spotykacie się po raz pierwszy. 4 garułów, wyrwanych z własnych historii, zjednoczonych przez ten moment. Nie macie czasu na pytania. Ryk bólu rozbrzmiała w waszych głowach.
Widzicie, że duchy atakują Kern. Jesteście na tyle blisko, z różnych kierunków świata, że widzicie to. I teraz pytanie nieśmiertelne. Co robicie? Scena należy do was. Atakujemy. Przemieniam się w Kriosa. Nie zastanawiam się. Nie rozglądam się, czy są inni ludzie. A, już, dobra. Od razu. Moja droga, bierzesz 2 kostki, sprawdzamy szału, tak? Mamy od razu, słuchajcie, scenę walki, tak? Kern jest atakowany. Wiecie, że w Kernie najwyżej są 2-3 wilkołaków, nie więcej. Kern został opuszczony przez wilki dawno temu, ale do tego jeszcze wrócimy. Wasza dwójka to wie oczywiście. Wasza dwójka nie ma pojęcia, widzicie tylko Kern. Kern, który jest częściowo takim wzgórzem, który ma bardzo szerokie wejście do jaskini, bardzo takie okrągłe, jakby tam uderzył nagle w zbocze, uderzył meteoryt, tak? I po prostu przedarł się do wnętrza tego wzgórza, wyżłobił jakiś tunel albo coś takiego i pozostawił po sobie przestrzeń, która teraz wypełniona jest śniegiem, widać jakimiś drzewami, jakąś roślinnością. Widać, że bariera właśnie wokół tego Kernu umbralna pękła i duchy z okrzykiem, furią atakują po prostu to, co jest tam w środku. Zamiana. Mechanicznie wygląda tak, że bierzesz 2 kości, bo forma Krynosa wymaga zastosowania szału. Wyniki 6+, wszystko ok. Poniżej tracisz szał. Masz 1 punkt. Czy kto z was czuje się, że gniew z nim wzrasta? Bo myślę, że na pewno Łasi. To na 100% szał. Czy jak ta sytuacja, te duchy atakujące Kern, jak wpływają na was? Jak się z tym czujecie? Czuję się przyparta do muru, bo nigdy bym tak nie zrobiła z Watachą, że atakujemy wrogów w ten sposób, że idziemy po prostu na nich prosto. Nawet jeśli by wkroczyli na nasze terytorium, to byśmy po prostu ich okrążyli i zbadali, kim są. Ale w tym momencie czuję ten zew, czuję, że muszę to zrobić, że inaczej Gaja mi nie odda tego, co zabrała. Więc rozpaczliwie próbuję przyjąć formę najbliższemu temu, co znam, żeby się bronić, więc Hispo. Okay. Próbuję przyjąć po prostu, żeby się poczuć bezpieczniej, żeby móc cokolwiek osiągnąć. Nie dostajesz gniewu więcej, nie dostajesz szału. Maćku, twoja postać? Shepard? Wciąż w formie lupusa. Cofam się odruchowo najpierw. Słychać pisk psa. Czuję strach. A strach budzi we mnie szał! Zawyłeś, co oznacza na pewno wzrost szału, gniewu. Ty. Tak, mam 2. A, no tak, i chciałbym z tego lupusa zmienić się w Hispo, więc będę też testował Dobrze. szał. Ja widzę, że przede mną szarżuje postać wilkołaka w Krynosie. Tak, z boku, ale znasz tego Krynosa. Rozpoznajesz, znacie się, jesteście parą, więc tak, jak najbardziej, na pewno rozpoznajesz ją. To rozpoznaję ją, to zaczynam powoli biec za nią i zmieniam się w glabro, Okej. żeby zachować jeszcze jakieś pozory ludzkich kształtów, w razie co jakby ktoś obserwował. I próbuję biec za nią. Ona jest moją tarczą w tej chwili, za którą ja biegnę, żeby wspierać. I ponadto odruchowo biegniesz za nią, bo jest znacznie też szybsza, Tak. potężna bestia. No właśnie. Wykonajmy ten test. Rzucam 2 dziesiątkami? Tak, bo ten szał ale ta jest- jest szałem? Nie, tutaj nie ma szału, po prostu 8 i... i to jest 10? Czyli słuchaj, nie tracisz szału, wszystko się udało jak najbardziej. Jak ta przemiana wygląda? Jak wygląda twój Krynos? Przypominam, że jest to wielka bestia, ale Cały czas duszona złość zaczyna płonąć. Zaczyna ją puszczać wszystkie więzy, które do tej pory ją dusiły. Pozwala być wolną. I razem ze złością płonie całe ciało. Ból. Z bólu zaczyna wyć. Wyć tak, że zaczęły się podnosić ptaki z okolicznych drzew. Powoli obrasta futrem, jej ciało, które i tak jest muskularne i atletyczne, zaczyna nabierać mięśni i
stawać się coraz większe i coraz większe. Sierść pokrywająca ciało jest jasna, lekko srebrzysta. Oczy, niebieskie oczy człowieka stają się wilczymi niebieskimi oczami. Szpony, paznokcie wydłużają się w szpony, zakrzywiają. Dużo dłuższe niż u przeciętnego Krynosa. Stoi jeszcze chwilę, rozgląda się, patrzy na osoby, które się znajdują blisko niej i szarżuje. Ruszyłaś do przodu przez śnieg. Maćku, zamieniłeś się w Hispo. Hispo. Dobrze. No to ja tracę jeden szał. I tracisz 1 punkt strzału. Dokładnie. Ale zamieniłeś się. Nic się Tak, zamieniłem. nic się tutaj nie zmieniło. Tak? Jak wygląda twój Hispo? Wiemy już, jak wyglądasz w formie lupusa, ale Hispo jest trochę inną formą. To jest potężny wilkor. Tak, pies, tak jak mówiłem, zaczął się cofać, piszczeć, ale okazało się, że nie jest to pisk strachu, tylko bólu, przemiany. Więc rzucając konwulsyjnie głową na lewo, prawo, zwierzę zaczęło się powiększać, jego sierść gęstnieje, cały robi się srebrny niemalże w poświacie tego księżyca, z długim futrem, duży jak 2 psy. Jak wilk już prawdziwy i faktycznie dość majestatycznie taki srebrny, puszysty, niemalże niegroźny. Ale wtedy odsłania swoje długie kły, białe i czyściutkie i rusza prosto za Krynosem, żeby nadążyć razem z nim kąsać przeciwników Gai. Wyczuwałeś już wcześniej innych garułów gdzieś w pobliżu. Wiedziałeś, że wszyscy mają ten sam cel. Okej. Ale tego jednego chyba przegapiłeś, dopóki go nie zobaczyłeś. Nie wyczułeś go. Twoja przemiana. Twoja zmiana. Widząc, co się dzieje, A też proszę testować. wiedząc, że nie mogę uciec, że nie mogę okrążyć wroga, muszę iść naprzód, wbiłam swoje palce w ziemię, stając na 4 nogach. Moje palce wydłużyły się w długie, białe szpony. Nie robiłam wcześniej formy Krynosa, więc przyjęłam formę bliższą wilkowi, bliższą mi znaną. Pokryłam się futrem dość długim, ale gładkim, prawie że śliskim, szarym, z takimi brązowymi centkami. Bardzo dobrym w kamuflażu, prawie mi nie widać w tym dogasającym słońcu tego dnia. Stałam po prostu nieruchomo, starając się ściszyć swoje skomlenia, bólu przemiany. Cała zaczęłam drżeć, jak to futro zaczęło mnie porastać. Po czym potrząsnęłam głową, jak otrzepując się z tej wizji, z tego poczucia i ruszyłam, nie patrząc na siebie, nie patrząc na boki, po prostu w stronę Kernu. Wykonaj test. Bo to Hispo, prawda? Hispo, no. Tak. Jest strzał. I sukces. Nie tracisz szału, więc okej. Pamiętajcie, że szał to, jak będziecie coś testować, zamieniacie po prostu na kości szału, daje wam to dodatkowe bonusy. Biegniecie. Ruszyliście w stronę Kernu. Wpadacie prawie jednocześnie, spoglądając na siebie. Niektórych znasz, a to muszą być chyba nowi jakieś osoby w Kernie. Zdajesz sobie sprawę, że matka Louise mogła ci o nich nie powiedzieć. Cieszysz się, że z jednej strony, że masz dodatkowych garu do obrony tego Kernu. I widzicie, jak one, to znaczy te duchy złośliwe albo przestraszone, ale wypaczone, rzeczywiście atakują i niszczą wszystko na swojej drodze. Widać, jak rzeczywiście jest to jakby wgłębienie gdzieś prowadzące w dół. Widać staw z niebieską wodą. Widać totem przypominający indyjski drewniany totem jakiegoś ducha. Stoliki, które właśnie w tej chwili drewniane, które właśnie są niszczone. Na jednym z nich w głębi stał komputer, którego monitor właśnie został wywalony. Gdzieś stoi koło totemu kobieta, ciemnoskóra, skręcone włosy,
która widać, że ma wydłużone pazury, bardziej ostre rysy twarzy, więcej jakby widać owłosienia i jakby jej koszula nie do końca wytrzymywała napór mięśni, pod którymi ukrywa. Potężnym ciosem właśnie rozpłatała jakiegoś ducha, po prostu rozdzierając go jakby tymi pazurami. Widzicie jednak, że nie podoła. Jest ich więcej. Jesteście wy, ona samotna i duchy atakują tak naprawdę rzeczy materialne, niszczą i atakują ją. Co robicie? Zacznę od ciebie. Biegnę do niego. Ruszyłaś. Co oznacza pomoc? Atakowanie wszystkiego, co wygląda na groźne. Jak atakujesz? Opisz to. I wtedy powiem ci, jaką pulą kości rzucisz, co z czym. Okej. Podbiegam do kobiety. Staram się ominąć te duchy, które stoją mi na drodze i zamaszystym ruchem staram się trafić na tego ducha, który wygląda na najbardziej potężnego. Nie wiem, niedźwiedź. Mamy tam jelenia, z którego sypały się z połamanego kręgosłupa, sypały się takie iskry metalowe. Rzeczywiście wydaje się, że ciało martwego jelenia zostało opanowane przez ducha. Machnęłaś swoimi pazurami, uderzyłaś. I teraz tak, unikałaś też tam ciosu, próbowałaś, więc pierwsze co proponuję to rzeczywiście zróbmy test zręczności i walki wręcz. 6 to jest... Szóstka i więcej, dokładnie. Mamy też dziesiątkę. Czy więcej mamy dziesiątek? Mam 1 dziesiątkę. Jedno, ok. Pamiętajcie, że para dziesiątek to dodatkowe sukcesy. Więc mamy tak. 10, sukces, 7 i 8. 7 i 8. Czyli na 7 kości masz 3 sukcesy. Dobrze? To teraz ja wykonam. 3, 4, 5. Zaraz. A czym ty rzucasz? Bo za każdy poziom szału Wymieniasz swoją kości, przepraszam, oczywiście, zapomnieliśmy o tym. Więc tak, za każdy Jeszcze poziom raz. szału masz Tak. specjalną kość, na której z jednej strony może być Tak, jedynka, dwójka, albo brutalny wynik. brutalny wynik. Czyli przy zadawaniu obrażeń gituwa, jest po prostu wpadasz w szał i robisz fatality. Tak, Przy robieniu innych rzeczy gorzej, wpadasz w szał i rozpierdalasz komputer na przykład. Dokładnie. Próbujesz Czyli go mam 3 schakować. kości Okej. szału, to 3. Masz, tak, to Czerwone. jaką masz pulę? Zróbmy Trzy tak, jeszcze raz. czerwone. Jaką masz zręczność? 4. 4 plus walka wręcz? 3, czyli 7 kości. Z tych 7, 3 muszą być czerwone. 3 muszą być czerwone. Rzucasz jeszcze raz. Raz, dwa, no pisać też zielony. Nie policzyłem. Czyli na pewno 3 czerwone i 4 zielone. Zgadza się. O, Mamy 2 sukcesy. 2 sukcesy, ale wtedy nie mamy dziesiątek. Tak? No bo nie wiemy, czy to jest... Nie, bo to sukces lub nie. Są dziesiątki zaznaczone w taki sposób, że gwiazdki mają. Tutaj są spisy. To nie mam. To mam tylko 2 zwykłe sukcesy. 2 sukcesy. Okej. Widać, że zaskoczyłaś go. Z uwagi na umiejętność, że mam mordercze pazury. Okej. Mhm. Atut, mam +1 do obrażeń. Ma to duże znaczenie, jak najbardziej. Machnęłaś prosto w kierunku tego ducha. Jak chciałeś go wykończyć? Po rozpytnie. Z pękniętego kręgosłupa dodatkowo rozprułaś mu podbrzusze. Biała, posklejone jelita, cuchnące, upadły na ziemię. Jakby to było za mało, żeby ten duch się zatrzymał. W sumie duch, który opanował zwierzę, martwe zwierzę. Musisz to zrobić jeszcze coś więcej, co chcesz z tym zrobić. Widać, że on się nie poddaje, on wciąż rusza do przodu, machnął swoim złamanym rogiem, próbując cię dźgnąć, ale w żaden sposób mu się to nie udało. Dokończ opis. Opis wciąż należy do ciebie. Tak? Jedna ręka uderzyła teraz w tas na drugą. Okej. Wykonuję dokładnie taki sam. Wkładam w to pełną furię, jaką posiadam i chcę mu rozpróć gardło. Ten cios miał wbić prosto w brzuch, ale przeszedł na gardło. Przebiłaś na drugą stronę, złapałaś kręgosłup, wrywałaś go z całej siły i bezgłowe ciało z rozprutym brzechem
martwego jelenia padło na ziemię. Usłyszałeś tylko krótki skowyt, jakby ryk bólu, który ty zauważyłeś, że przebił z powrotem barierę i znikł w takiej niebieskiej poświacie. Ale wokół ciebie toczy się walka. Walczą inni, rzucili się do przodu. Ja szukam wzrokiem albo najsłabsze, albo najbardziej wrażliwe ofiary, no tak jak zawsze nie uczono. Wydaje się, że ten potężny kruk, który ma złamane skrzydło, który widać ma wyraźne ślady drutu na szyi, jakimś cudem unosi się w powietrzu, będzie właśnie atakował jego. Nie znasz go. Czujesz, że jest to Garou, ale spikuje prosto w dół, więc rzuciłaś się prosto w jego kierunku. Proszę bardzo. W jaki sposób atakujemy? Rzuciłam się, rozbierając szczęki, próbując go po prostu przetrącić z powietrza, a potem go zagryźć. W porządku. Ja w takim razie atakuję. Okej. Ja powiem Ci, mam 4 sukcesy, rzuciłem 2 dziesiątki. 5 sukcesów i 2 specjalne. Bo 2 dziesiątki, tak? 20. Jak- Tak, Czyli 3 zwykłe i 2 specjalne sukcesy. tak. Skuteczniejszy morderca niż... Pamiętajcie, tak, para dziesiątek daje Wam dodatkowo plus 2 sukcesy, ale jeszcze te dziesiątki też się wliczają, więc No łącznie mam parę dziesiątek i 3, czyli 7 sukcesów. to masz 7 sukcesów. Dokładnie, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego tak zacząłem o tym mówić. Czyli masz 7 sukcesów do 4, tak? Ale to wcale nie oznacza, że też nie dostałaś obrażeń, tak? Przypominam, że to jednoczesna wymiana. Kruk w momencie obrócił się, zaczął dziobać ciebie, szponami wbijać. Widać, że jest potężny. Nigdy nie widziałaś tak potężnego kruka. Nie wiesz, z jakiej części świata, skąd on jest w ogóle, czy to materialny. Czujesz, że wbiłaś swoje szczęki prosto w niego. On ma już przetrącony kręgosłup. On już dawno nie żył. To jest martwy. Szarpie po prostu na wszystkie strony. Pióra latają, on mimo wszystko tak, poczułaś, jak wbił ci mocno dziób, zabolało cię niesamowicie, ale tylko przez chwilę. Jesteś przyzwyczajona do bólu. Stworzenie zostało rozszarpane. Dosłownie na wszystkie strony poleciały pióra, a ty z kilku miejsc cieknie ci krew. Zauważyłeś, Maćku, Shepard, zauważyłeś, że w twoim kierunku leciał kruk, ale Hispo, ktoś inny, nie tylko ty, rzucił się do niego, rozerwał go na strzępy. W tym momencie rozglądasz się i widać, że ta ciemnoskóra kobieta doskonale sobie radzi. Jej długie pazury atakują jednego, drugiego, walczy z wieloma przeciwnikami, ale dla ciebie ich też wystarczy. Dla ciebie jest też ich dość. Dostrzegasz, jak borsuk albo rosomak, nie, to jest rosomak, z długimi pazurami rusza prosto również w twoim kierunku, żeby zaatakować, ale dostrzegasz dziurę w jego głowie. Nie ma oka, jakby po postrzale. Jednocześnie rozglądam się po tym miejscu, czy jest tu jakiś totem, którego warto bronić. Kern jest dla mnie sam w sobie ważniejszy niż postacie, które tutaj się znajdują naokoło. Więc czy te duchy próbują coś jeszcze atakować? Niszczą wszystko naokoło, ale rzeczywiście skupiają się na totemie. Teraz to dostrzegasz. I ona stoi na ich drodze. Ona broni tego totemu. Tak, więc Drewniany słup z malunkami, przedstawiający jakąś rzeźbę. Dostrzegasz biegnę głowę konia. w tamtym... O ty! Biegnę w tamtym kierunku i faktycznie staram się zataczać kręgi, odstraszać te duchy. A tego, który najbardziej pcha się na totem, chciałbym wykorzystać moją umiejętność zniewolenie ducha, a właściwie atut. Okej, Rzucam sobie do tego spryt plus honor przeciwko mocy ducha. dobrze. Z tej mocy nie można skorzystać przeciwko drugiemu duchowi. Jak każda pomoc próbującemu... Dobrze, idźmy w to. Więc się nie udało! No słuchaj, próbowałeś, wiesz. Tak. Zdziwiony, wydawało ci się, że to zadziała. Ale przekonałeś się, że nie. Bo wyglądało to w taki sposób, że jeden z tych duchów wydawał mi się przestraszony, zagubiony. Miałem nadzieję, że złapię z nim kontakt i będę w stanie nawiązać z nim porozumienie i wtedy spojrzał na mnie
właściwie nie swoją głową, ale jedynie czaszką obdartą ze skóry. Także ciężko było rozpoznać w nim pierwotnie Rosomaka, zwierzę, tak. które jest jego manifestacją. Duch, nie wiesz jaki, przejął po prostu martwe ciało i próbował się zatrzymać przy pomocy swojego daru, który nie zadziałał. Duch okazał się wrogiem. Ruszył prosto na ciebie, machnął swoimi ostrymi pazurami, próbując cię trafić, nie udało się go. Walka toczy się dalej. Rzucił się jak dzikie zwierzę na ziemi, która jest uklepaną gliną, wyrwał kilka jej kawałków, by następnie ponownie rzucić się na ciebie. Ale ty obserwujesz pole bitwy troszeczkę z tyłu, byłeś ostatni. Zerkasz na to, co się dzieje. Widzisz wyraźnie, zdajesz sobie sprawę ze względu na swoją niesamowitą spostrzegawczość, na to jakby ocenę sytuacji, że duchy, a martwe zwierzęta, które chyba są opanowane przez duchy, które przedostały się przez Umbrę, atakują totem. Na jej przeszkodzie stoi matka Luiza, no i teraz inni. A ty? Dobra, rozpoznaję matkę Luizę. Oczywiście. Jest w formie glabro, ale na wszystko, tak. Też sobie biegłem w formie glabro cały czas, tylko testu nie zrobiliśmy, czy udało mi się. No spróbuj. Teraz bardziej w glabro przechodzę. Sprawdziam jednego szaru, tak? Tak. I 6, 8. Super, nie tracisz szału, wszystko jest ok. Więc moja forma się zmienia, rośnie trochę, rozszerza się, zrzucam płaszcz czarny, który z sobą noszę i widać miejscami ciemniejsze, jakby przebijało się trochę futro spod koszuli i koszula jest bardzo opięta, paznokcie się wydłużają i krzyczę do Luizy głosem takim, w którym zbiera coraz bardziej już wściekłość i zwierzęce już cechy. Gdzie są pozostali? Tak widać, że... Nie ma pozostałych! Nie wiem! Machnęła raz! Próbując osłonić się przed czasami. Rozpędzam się w jej kierunku, żeby stanąć koło niej na drodze, żeby zahamować postęp do totemu. Komu mogę i krzyczę do nowych. Fajnie, że jesteście, dołączcie jeszcze bardziej do totemu. W tym momencie widać, że czapla swoim długim dziobem próbowała dźgnąć cię prosto w okolicy piersi. Widać, że ma przetrącone skrzydła, więc na dwóch łapach wygląda to dość groteskowo, jak po prostu na tych długich, szczupłych, czerwonych biegnie w twoim kierunku i jak szablą próbuje cię nadziać. Wykonuje szarżę, atakuje cię. Więc rzucamy. Czy chcesz się bronić, czy atakować? Czy chcę się bronić? Najlepszą obroną Jest atak. Chciałbym zaatakować Dobrze. i chciałbym to zrobić zaciskając pięści, wpinając swoje pazury w ciało i pięściami. Dobrze. Siła plus walka wręcz kontra... Plus fizyczne 2 kości jeszcze. Dobrze, oczywiście. Jak najbardziej. Okej. Ja mam 2 sukcesy. Jeszcze, kości mi brakuje, jedno jeszcze. musisz sobie jedną jako kość strzału oznaczyć. Białą się. Dałem te zielone specjalnie potem. Raz, 2, 3, 4 sukcesy. Raz, 2, 3, 4. Tak. 8, 8, 8, Tak, 7. tak, tak. Dokładnie tak. Ja jestem pewno. Na Jeszcze? białej 4. Na białej 4. Co oznacza... Chyba nic, 1-2 to chyba są. 1, 2, tak. 3, 5 to nie, brak symbolu, to porażka. Po prostu nic się nie dzieje. 6, 9 to nic. I 10 to sukces. Dobrze. Dostajesz 1 punkt powierzchownych obrażeń, a ty jak chcesz wykończyć to stworzenie? Tego ducha. Albo może stworzenie, w sumie nie wiadomo. Mogłem jeszcze ci pomóc i w czaszkę walę. Zmiażdżona potężnym ciosem, czaszka nie utrzymała tego ducha. Widać, że jego forma jakby wyrwała się z tego ciała. Zleciała gdzieś w niebo
pod sufit właściwie jaskini i znikło. Walka trwa. Zdajecie sobie sprawę, że duchy, które przejęły formę martwych zwierząt, nie mają z wami żadnych szans. Chciałbym, żebyście jednym zdaniem jeszcze opowiedzieli, jak bronicie albo siebie, albo Kernu, albo co robicie. Zacznę od ciebie. No ja jestem Wygrywacie. ranna, nie pokazuję tego oczywiście nikomu. Staram się chociaż trochę tak zamieszać tym swoim resztką swojego ubrania, żeby nie było widać, że krwawie. I mimo wszystko staram się już nie atakować, tylko bronić się przed atakiem. Idę w stronę Kernu, żeby trochę odwracać uwagę, ale nie będę. Instynkt samozachowawczy się włączył i po prostu próbuję się ratować w tym momencie. Wygrywacie, więc tutaj nie ma... Ale jestem ranna. Jesteś ranny, Nie będę tak. ryzykować. Okej. Szapard? Widzę, że duchy zaczynają się cofać, więc oszczekuję je. Niczym pies pasterski zaganiam dalej głębiej w las i staram się na nie walczyć, strzekać, kłapać zębami, grozić im po prostu. Duchy nie uciekają, ale padają pod wpływem waszych ciosów. Te, które ty próbowałeś zagonić, dopadła... Niech tak będzie. Więc faktycznie zaganiam je w kierunku maszyny do zabijania. bo ona się nie poddaje. O nie! Sam trzymam się z dala. Rozszarpuje wszystko, co się znajduje dookoła. Warczę głośno i co jakiś czas wyję, kiedy uda mi się wyjątkowo krwawo rozszarpać jakieś zwierzę. Staram się osłaniać go i totem, ale przede wszystkim jego. W formie Krino bardzo trudno jest określić, co jest wrogiem, co jest przyjacielem. Czerwień mgła, czerwieni na twoich oczach i szał zabijania, które z trudem kontrolujesz. Ale udaje ci się. Ty? Ja lecę do matki Luizy, żeby stanąć z nią w plecy. Tak jak zrobiłeś to wcześniej, tak, jasne, jesteś. Tak, jestem przy niej i po prostu odpieramy cokolwiek, atakuje totem bezpośrednio. Ładnie. Po prostu kryjemy się plecy w plecy, żeby nie było ślepego punktu, żeby nikt nas nie dziabnął z zaskoczenia. Chwilę, walka trwa dosłownie parę chwil, parę sekund. W twoim mniemaniu to była błyskawica. Martwe zwierzęta leżą u waszych stóp. Totem został w żaden sposób naruszony. Walka się kończy. Wygraliście. Wydaje się, że przy takiej ilości wilkołaków, przy takiej ilości garu, duchy nie miały szans. Ale rzeczywiście, jeżeli matka Luisa byłaby tylko sama, mogłaby nie wytrzymać takiego naporu. Kto? Po co? Jak? Takie pytania gdzieś krążą po twojej głowie. Ty zdajesz sobie sprawę, że szał w tobie powoli przemija. Nie ma już wrogów, ale są dwie zupełnie obcy garuły. Co robisz? Oddycham jeszcze głośno po tym całym szale. Zmieniam się w chomida. Przechodzę jeszcze raz tą bolesną przemianę po to, żeby porozmawiać. Okej. I przede wszystkim, z całym szacunkiem, ignoruję. To było cudowne przyjęcie. Naprawdę bardzo doceniam to. Kochanie, Witaj, cieszę się, że wróciłaś w odpowiedniej chwili. podbiegam do niego, ściskam go mocno i okazuję czułość. Też ściskam Całuję. i patrzę na nich, czy coś nie robią, ale odwdzięczam też uścisk. Widać, że on w postaci mocno owłosionego glabro, tak? Ale ona, mimo że jest człowiekiem, jest również bardzo dobrze umięśniona. Można by było pomyśleć, że jest w formie glabro, ale nie, jest człowiekiem, tylko bardzo... Kochanie, oddech! Daj mi złapać! Oddech. To było mocne, namiętne uścisk silnych, prawie zwierzęcych. Prawie. Magnetyzm tam gdzieś wyczułem. Kiedy oni się Tak. grają ze sobą, to jeszcze rozumiem, że jesteśmy w tych hispoformach. Ja zapomniałam, że w ogóle mam się zmienić w człowieka, nie? Więc... Tak, więc ja też jeszcze w tej Zacięliście. formie podchodzę, siadam obok niej, waliam głową i pokazuję na tych tam. Warczę na Kładę ciebie. uszy, cofam się. Przestaję walczyć. I patrzę tam badawczo na nich. Przekrzywiam głowę. Wyglądają prawie jak
jak moja matka i ojciec, tak przypominają mi się. Mimo że są ludźmi, to te relacje takie, ten sposób zachowania trochę mi przypomina alfy, więc pochylam głowę lekko, jeszcze nie ulegle, ale tak patrzę po prostu czujnie. Widać, jak ciemnoskóra kobieta również jeszcze przez chwilę się rozglądała, ale zmieniła swoją formę. Stała się ludzką. Pazury się zmniejszyły. Widać, że ma na policzku ranę, która na waszych oczach zasklepiła się i znikając. Ciemnoskóra, a kobieta z skręconymi włosami, ciemnymi, niezbyt wysoka, szczupła. Bliżej 50 na pewno. Niż 40. Niż 40, tak chciałem powiedzieć, ale bliżej 50. Może nawet gdzieś w okolicach skroni delikatna siwizna. Widać, że ma pobrudzone ubranie, pełne czarnej mazi, krew po martwych istotach. Czujecie zapach zgnilizny, zapach padliny. Podeszła bliżej i kiwnęła tylko wam głową, ale odwróciła się zaraz w waszym kierunku. Ich znam, ale was nie. Jestem matka Luiza. Jestem strażniczką tego kernu. Witajcie w Białym Strumieniu. Co wy robicie? Macham lekko ogonem na przywitanie. Może przyjmijcie formę, w którą można by było lepiej porozmawiać. W momencie, kiedy w ogóle przemawiała do nas, to przyłapała mnie też przy okazji na tym, że jadłem. Gdzieś koło mnie była jakaś martwa zwierzyna, która uległa wypadkowi przy całej tej rozróbie i niestety mój instynkt był silniejszy. Dlatego przemieniając się z powrotem w homida, cały wciąż jestem zakrwawiony na takich dużych, takich kowbojskich wąsiskach kapie wciąż krew, długie do ramion falowane włosy są zmierzwione, a ja stoję na głódko tak jak mnie Gaja stworzyła, ale nie marznę, mimo iż otoczony jestem śniegiem, to nie jest mi zimno. Ja nie rozumiem, co się dzieje, bo oni wydają się bliżej matki i ojca niż on, a on zaczął jeść pierwszy, więc trochę tak trzymam się na uboczu. Nie wiem, czy mam walczyć o tą truchło, czy mam odpuścić. Nie rozumiem tej relacji, co tutaj się dzieje w tym stadzie. Wiesz, że ona milczy, ona czeka. Wskazała ci tylko głową na ziemi leżący zniszczone łóżko, ale obok leżący koc, tak? Jakbyś... I faktycznie okrywam się tym kocem, a także widzę, że leży tam stary filcowy kapelusz, który nakładam na głowę, spuszczając lekko rondo, zakrywając jedno brązowe, jedno niebieskie oko. Jestem Shepard. Kiedy usłyszałam, że matka ich nie zna, odwróciłam się w ich kierunku. Co tutaj robicie? Przybyłem do Kernu. Ja się zmieniam powoli w człowieka, otrzepując się, wzdychając ciężko. Jestem tu dla Gai. Spojrzała. Też czekam na te odpowiedzi. Na razie bardzo ogólnikowe, powiedziała matka Luiza. Mówcie! Ale nie ukrywam. Co robimy? Walczymy z tym, co atakuje Kern. To ci nie wystarczy. Bez zapowiedzi? Uklęknijcie przy niej. Teraz. Złóżcie hołd. Spokojnie, śliwa. Przecież ja jej nie znam. Jak mam jej złożyć hołd? Ja w tym przez cały czas obserwuję ich i przy pomocy intuicji próbuję wybadać, o co im naprawdę chodzi. Czy nie maskują czegoś, co potrafię rozgryźć, mając wiedzę na temat zachowania. Potrzebujesz na pewno też więcej informacji. Więcej niż jedno zdanie, że przybyliśmy tu dla Gai. Mimikę, gesty Ale obserwujesz ich, obserwuję. okej. Idę w stronę nie tej kobiety, tylko tego totemu. I przyglądam mu się bacznie, Zastępuję ci drogi z warczę. uśmiechem. O, Drewniany, mimo wszystko dostrzega, że jest to spory, około 3-metrowy drewniany słup, wypełniony pełno symbolami Garu.
przedstawiającymi, dostrzegasz wśród nich tak, symbol właśnie Garu, Umbry, ale u góry jest rzeźba, połowa, widać płaskorzeźba głowy konia. Widać, że na nim jeszcze ślady kiedyś chyba teraz spłowiałej białej farby. Uśmiecham się sam do siebie, ale tak, zastępujesz mi, okej. Ani kroku. Dlaczego się obawiasz? Jesteśmy jednej krwi. Jesteś tu to obcy. To jest twoje terytorium? Tak. Jak duże jest? Co cię to kurwa obchodzi? Nie szczekaj na mnie. Zadaję normalne pytanie. Dobry alfa nie szczeka. Już widzisz, że włosy się jeżą na rękach. Powoli staje się mam coraz bardziej rysy wilcze. jeszcze się Brawo, nie brawo, Ja się brawo. wyprostowuję. Świetna reakcja. Się uśmiecham. Właśnie tego oczekuję od ciebie żmi. Dalej, oddaj mu się. Nie mów mi, czego chcesz żmij, a czego nie. No na pewno nie tego, żeby wilkołaki wyrzynały się na weru. Próbujesz zawrócić pędzący pociąg. Tak, Rozumiem. ale daj im powiedzieć. Szukam białego Mustanga. Rzucam okiem jeszcze raz na ten totem. I chyba dobrze trafiłem. W jakim celu go szukasz? O. To zbyt długo. Przypatruję mu się, czy uważa to za prawdę. Po wyrazie Spojrzała. twarzy. Biały Mustang nie istnieje. Słyszysz, Mam źle co do trafiłeś. tego odmienne zdanie. I czuję, że w tej okolicy zdążył już napaskudzić. A ty? Stąd dla Gai, tropię jej wrogów. Co mam wam jeszcze powiedzieć? Och, nie udawajcie! Każdy z was usłyszał zew Gai. Dlatego właśnie tu jesteście. Pytanie jest tylko, gdzie znajduje się reszta Kernu? I zwracam wzrok, chyba jak wszyscy w sumie, na matkę, jak? Luizę. Luizę. Właśnie, jeśli to wasze terytorium, gdzie jest wasze potomstwo? Raksza Pierdolisz. spojrzała. Wydaje mi się, że to jest jej druga forma. Ty jej wytłumaczysz, czy ja? Też patrzy, na razie się nie odzywając. Po prostu cały czas bada ich mimikę, ich gesty, drżenie głosu. Po prostu jak kryminolog śledzi, jak się zachowują i jak odpowiadają. Wydaje ci się, jesteś prawie pewny, że żaden z nich na tą chwilę nie kłamie. Ale z drugiej strony wciąż nie ma konkretów, za wyjątkiem tego, co on powiedział. A ona rzeczywiście pachnie inaczej. To nie jest człowiek. Okej, ona jest wytłumaczona, na koledze się jeszcze skupimy trochę. Matka Luiza. Chyba nie muszę wam przypominać o odwiecznych prawach gościnności, które wiążą was w stosunku do nas ze względu na to, że przyszliśmy odwiedzić was w Kern. Mało tego, ochroniliśmy wasz totem, więc to nam należy się teraz szacunek. Jednakże brakuje nam kilku członków naszego KRN-u i póki nie wyjaśnimy sprawy, gdzie są, mamy na was oko ostrożnie. No właśnie. To już jest wstyd sam w sobie, że nie wiecie, Zrozumiałe. gdzie jest wasza wataha. To zawyjcie do nich. Nie jest skomplikowane. Wataha Nie Raksza. będziesz mówić. Wilczyca dobrze mówi. Strasznie dużo szczekasz jak na walkę. Jeśli chcesz ją być. Tu jest alfa. I wskazuje na... Ja tylko łagodzę spory. Ale Wataha Raksza. Ale powiedziałaś, że twoje terytorium. Jak? Raksza. Strażnicy. Opuścili to miejsce jakiś czas temu. Długo cię nie było.
Myślałem, że te wieści dotarły do ciebie. Nic nie słyszałem. Był szybciej. Kern. W Kernie są tylko, nie licząc was, jest tylko 3 garłów. Jestem ja, taki stary Fejlodox i jeszcze jeden. Gdzie o tej To, że porze przy- powinni być? Tutaj z tobą, czy gdzieś wędrują? Widzący prawdę już dawno nie rusza się ze swojej nory. Jeżeli zaś chodzi o Rakszę, to nie wiem, gdzie Wataha zniknęła. Obudziłam się i nie było ich. Nie wiem, co się stało. Niepokojące. Bardzo. Ale jednocześnie wierzę w to, co mówisz. Zew Gai sprowadził was w najlepszym, najbardziej odpowiednim momencie. Bez was rzeczywiście ten Kern mógłby zostać pokonany. Nigdy się to jednak wcześniej nie zdarzyło, chociaż nie wierzę w zbiegi okoliczności. Wataha znika, z drugiej strony następuje atak tego czegoś. Z całym szacunkiem, ale dałabym radę? Oni nawet nie pomagali. Spojrzałam. Zapewne tak. Głęboko w to wierzę, żebyś sobie poradziła. Nie byłoby to łatwe i pewnie odniosłabyś szlachetne rany, o których byśmy wspominali przy ognisku jeszcze przez długi czas. Ale na szczęście obyło się bez nich. Może Chęć właśnie dzięki zdobycia nim. ran jest niemądra. Mówisz, że jestem głupio, tak? Nie powiedziałam tego. Czemu wkładasz mi słowa do ust? Tak ludzie robią? Właśnie, jeśli chodzi o wkładanie, to ja bym nawet wrzucił coś więcej na ząb. Ta tam padlina strasznie śmierdziała. Może byśmy zapolowali. Tu utniemy Nie na tym terenie. I tu utniemy scenę. Przenosimy scenę. Rzuciłeś hasło polowanie i nie tak sobie je wyobrażałeś. Okazało się, że Kern to kompleks 4 jaskiń połączonych ze sobą szerokimi przejściami. Niektóre z nich pełnią rolę legowiska, a tak naprawdę, dla ciebie legowiska, a tak naprawdę po prostu są to prycze, łoże, jakieś wnęki w skale z wyłożonym materacem, jakieś koce. Ciepło w całym Kernie nadaje staw z błękitną, turkusową wodą. Jest ona ciepła. Przyjemnie pachnie i para, czy też delikatne ciepło roznosi się po całej jaskini. Mimo że na zewnątrz jest niska temperatura, jest zima, jest śnieg, to tutaj jest znacznie przyjemnie. Samo miejsce wydaje się być jednocześnie bardzo uduchowione. Czujesz, że ta bariera tutaj jest dość cienka. To dobrze, bo tak powinno być w Kernie właśnie, że ona powinna być blisko Umbry. Ale coś cię niepokoi. Nie jesteś pewny jeszcze co. Wy czujecie się tutaj ok. Dawno tutaj nie byliście. Ty na wojażach ze swoim klubem, a ty pochłonięty pracą w Milton, w miasteczku oddalonym kilka kilometrów od tego miejsca. Ale zawsze mieliście z tym miejscem, zawsze mieliście dobre wibracje, dobre wspomnienia. Jednakże teraz, kiedy siedzicie przy ławie, która jest o wiele, przy stole, który jest o wiele za duży, jak na waszą piątkę, wiele pustych krzeseł, pustych talerzy gdzieś tam leży, czujecie pewny niepokój, ale wciąż nie umiecie go zwerbalizować. Co jest jego powodem? Czemu się niepokoicie w Kernie? Chodzę w kółko, otaczając to całe terytorium, patrząc tak wokół niespokojnie. Czujesz wiele zapachów. Widać, że wiele wilków dawno temu tutaj oznaczało swoje tereny. No to się czuję trochę źle, no bo jestem na czyimś terytorium, muszę tu być, nie powinnam tu być. Tak. Czyżby? Nagle usłyszałaś głos matki Luizy, spoglądając na ciebie. Czyżbyś coś wyczuła? Za dużo zapachów obcych. Dziwne to miejsce. Chcesz coś na ciepło, czy wolisz surowe? Nie ma różnicy dla mnie. To dla mnie jest.
Oczywiście. Potrawka z sosem. W drugą stronę. Okej. Widać, że z niewielkiej lodóweczki wyciągnęła jakieś surowe mięso i po prostu przedzieliła tesakiem na kilka części. Także na stole można było zjeść zarówno coś na ciepło, normalnie ludzkiego, pire, które szybko podgrzała w niewielkiej mikroweli, jak i surowe żarcie. Idę pierwsza, zajmuję miejsce najbliżej jedzenia i staram się usiąść najszerzej jak się da, zajmując największą ilość miejsca. Oczywiście. Sięgam po jedzenie i od razu jem, patrząc się im w oczy. Dostrzegacie, jak między wejściem, bo nie ma drzwi, ale dostrzegacie, jak ktoś sprząta te truchła zwierząt w tamtej kabinie. Dostrzegacie mężczyznę, który jest lekko przygarbiony i który ma dziwny odcień skóry. Widać, że jest ciemnoskóry, ale z białymi plamami. Ty wiesz, kto to jest, tak? On ma bilactwo. To jest Terry. Jak się nazywa? Terry. Jest wilkołakiem, ale nie do końca. Jest zniekształcony, jest z tym bielactwem. Jedna z łap jego z rąk jest jakby stale była zamieniona w glabro, ale tylko ta jedna ręka, nigdy nie ona się nie zamieniona. W formie Krynos ma ją wciąż jakby zniekształconą i w formie glabro. Kiedyś były takie słowa. Ty słyszałaś w starszych pieśniach Metis. Ale oni wszyscy zostali zabici. Wyginęli. Ej, Kiwnął głową przestraszony. Ale mimo wszystko uśmiechnął się do ciebie, znacie. Ale nie chce wejść, spoglądając na pozostałą grupę. Ja przez grzeczność nie jem tego jedzenia, bo nie wydaje mi się zbyt świeże. Ja mam swoje zasady. Mówiłaś, że oprócz nas jest jeszcze trójka. Ty, ten tam Terry. Nazywa się Terry. i stary filozof. Widzący prawdę. Mhm. Ale on tutaj nie przyjdzie. Jest w swojej noży. Wiem, że chciałby z wami porozmawiać. Jak dawno temu strażnicy opuścili Kern? 2 tygodnie. To już tyle czasu tutaj nie byłeś. Trochę mnie zajęły interesy w mieście, niestety. Chętnie o nich posłucham. Chociaż widzicie w kącie, tam w tamtym pomieszczeniu był nawet komputer, tak? A tutaj w kącie widać radiostację. Jest ustawiona i słychać delikatny szum i wymianę komunikacji. Ci, którzy mają dobre ucho, słyszą wyraźne komunikaty policyjne. A właściwie nie policyjne, tylko komunikaty szeryfa. Tak Wymieniają trzęsie coś. głową i tam brzęczy w tym Tak, momencie. coś się brzęczy, tak, dokładnie. Tak, Czemu to tak. ciągle warczy? Tak. O co mu chodzi? coś ci się nie podoba? Warczy. Na twoim terytorium nic ty nie robisz. Nic nie warczy, co ci warczy? To radio. Spojrzała. Dzięki niemu słyszę komunikaty ludzi, którzy wymieniają się, rozmawiają ze sobą przez przestrzeń. Nie powinno cię to niepokoić. Ci ludzie tak wyją? Lubią gadać. No właśnie widzę. Nie powiedzieliście jeszcze niczego istotnego. O tym, co tu robimy i gdzie są nasi wrogowie. O, właśnie. Część Zobacz. podchodzi do radia i będzie starał się nasłuchiwać, czy są komunikaty jakieś o tajemniczych atakach gdzieś jeszcze w okolicy. Czy coś jest zgłaszane, raportowane, czy to tylko miało miejsce u nas i nikt o tym nie wie, czy jednak coś się przebiło w innych miejscach. Wiesz co, tak, widać, że komunikacja jest dość intensywna z tego względu, że szeryf, jak i jego zastępcy są mocno zaniepokojeni. Jadą właśnie do baru Ediego, ponieważ gang motocyklowy tam się zatrzymał i chcą uniknąć rozruby. Wzywa wszystkie posiłki, wszystkich asystentów, zastępców z okolicy, żeby pojechali do tego baru i sprawdzili to. Tak? Sam nie chce jechać. Mówię jej o tej sytuacji, pytając się, czy to nie jest ktoś jej znajomy.
Nie, my mamy klub motocyklowy. to nie. Oczywiście. Nasłuchuję dalej, co się tam dzieje. Z jedzenia biorę sobie jakąś miskę ciepłego jedzenia, którego skosztowałem trochę i idę do Terego, podając mu w połowie zjedzone jedzenie, żeby też podjadł, nabrał sił, zanim dokończy tutaj roboty sprzątania. Dziękuję ci. Dziękuję. Jak się trzymasz? Dasz radę z tym? Tak, tak, oczywiście. Kto to jest? Tak, wskazał na nich. Nowi przybysze jeszcze badamy, czy są godni zaufania. Na razie stwarzają dobre pozory, ale miej ich dla mnie na oku. Ona Jakby- ładnie pachnie. Pokazał na nią. Ja widzę, że oni już Miej ją w skończyli szczególności na oku, jest trochę zdziczała. Pachnie wilkiem. Domyślam się. Ja widząc, że oni skończyli jeść, to też już zajadam w tym momencie. Jeszcze nie jestem pewna, czy uznam ich za matkę i ojca, ale teraz się zachowują odpowiednio, więc zjem po nich. Biorę surowe mięso i je rozrywam z zębami. Cieszę się, że tutaj jesteście. Należą wam się podziękowania, powiedziała matka Luiza. Kiwam głową z uznaniem, że owszem. Tak. Jednakże wciąż zastanawiające się jest, co się stało, że przybyliście. Wszyscy jednocześnie. Zew Gai? Może rzeczywiście powinniśmy o tym porozmawiać z widzącym prawdę. Tak będzie najlepiej. Albo... Może to przypadek, ale w Milton ostatnio wydarzyło się coś niepokojącego. Zauważyłeś? Ach, ty nie oglądasz social mediów. Tak. Zacznijmy może od tego. Odchylam się na krześle i kładę sobie nogi na stół. Jedną na drugą. Spojrzała z niechęcią na ten gest, ale nic nie powiedziała. Próbujesz to zrobić, a jak widzę, że tylko już się zamierzasz, kopniakiem zrzucam twoje próby. Tak, z aprobatą patrzę na to. Znajdź swoje miejsce. Właśnie, znalazłem. Kern jest do wzięcia, prawda? Nie ma strażników. To po to tutaj przybyliście? Nie, ale ciężko tak zostawić Kern samemu sobie. Nikt go nie pilnuje. Gdyby nie my, Gdyby nie wy, mielibyśmy tutaj spokój. ty nie masz wiele do powiedzenia. Nawet nie patrzę na nią. Nie było cię tutaj, a powinnaś. Mówiłaś, że podobno należałaś do strażników. Nie wywiązałaś się Jestem ze tu, trafiłam swojej... w tym momencie, w którym trzeba było. Nie wywiązałaś się ze swojej powinności, tak samo jak ten twój gach, więc nie masz też za wiele do powiedzenia. Chcesz zobaczyć? Spokojnie, powiedziała matka Luiza. On ma trochę racji. Ja też mam do was pretensje, że tak długo nie przybyliście. I tak trochę... Tak jak już byłam bardzo pewna siebie i gotowa do walki, tak już trochę... No faktycznie mogliśmy trochę szybciej jechać. Śliwa nie należała do Raksza. Miała swoją własną, ludzką watachę. Ale coś czuję, że może się to zmienić. Mówisz o tym gangu. O klubie, Próbuję. dodała. Uśmiecham się Kiwając tylko głową. pod nos, pod wąsem. Czasami ludzie są cennymi sprzymierzeńcami w naszej sprawie. Tak, to musiała być Gaja. I tak, masz rację, potrzebujemy strażników Kerna. Dzieje się coś niepokojącego w mieście i nawet w samym Kernie. Jeżeli jesteście gotowi założyć może tymczasową watachę, ja chętnie was poprowadzę. Tymczasowo? Mamy takie czasy, że ludzie czasami badają się. Garu robią to samo. Nie wszyscy potrafią się dogadać. A ja uważam, że lepiej uniknąć niepotrzebnej śmierci, jeżeli tylko czasowa watacha może temu zapobiec.
Zbyt dużo widziałem krwi w rytualnych pojedynkach albo w walce o władzę. Spojrzała wymownie na ciebie. Ja uważam, że damy radę. No po co nam tacy? No oni i tak się do niczego nie nadają. Zobacz na nią, zobacz. Oni się do niczego nie nadają. Nawet w walce nie byli potrzebni. Nagle się odwracasz i Zabiłam widzisz, że wszystkich wykorzystałem dookoła. chwilę twojej nieuwagi i nogi już leżą na stole. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja patrzę beznamiętnie na jej pokaz siły i no dobra, skoro tak potrzebuję, no, nie odzywam się. Jak widzę, że znowu sam, wiadomo. Spojrzała. Nie rób tego. Wstaje gwałtownie. Patrząc ci prosto w oczy.